Polska kolej zmienia się nie do poznania. Za moimi plecami widzicie skład Stadler Flirt, który za chwilę odjedzie do Olsztyna Głównego, a PKP Intercity łącznie zakupiło 40 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wśród tej liczby znajdują się również składy PESA Dart, a w tym odcinku sprawdzimy, jak się podróżuje tego typu pociągami i który z nich jest lepszy. Elektryczny zespół trakcyjny to w skrócie kilkuczłonowy pojazd szynowy z własnym napędem elektrycznym, z dwoma skrajnymi członami sterowniczymi i w zależności od długości pociągu członami pośrednimi. Składy te służą oczywiście do przewozu pasażerów, a te w PKP Intercity do obsługi połączeń międzymiastowych. Łącznie na torach pojawi się po 20 pociągów Stadler Flirt 3 i PESA Dart. Każdy z nich ma około 150 metrów długości i składa się z 8 nierozerwalnych członów. PESA zapewnia 352 miejsca siedzące, a Stadler 360, wliczając w to po 60 miejsc w pierwszej klasie. Pociągi w ruchu pasażerskim rozpędzą się maksymalnie do 160 km na godzinę. Przestrzeń pasażerska podzielona jest w większości członów składu na dwa przedziały oddzielone automatycznymi drzwiami, które otwieramy przyciskami. Przedziały różnią się znacznie od 6 lub 8-osobowych spotykanych w klasycznych wagonach, za którymi wiele osób już teraz tęskni. Obecnie mamy wspólną przestrzeń z przejściem po środku. W klasie drugiej siedzenia znajdują się w układzie 2+2, a przedziały mieszczą od 8 do 40 osób. W klasie pierwszej siedzenia są w układzie 2+1, a przedziały mieszczą od 11 do 26 osób. Jest też specjalny przedział, w którym zmieszczą się dwa wózki inwalidzkie z dostosowaną toaletą dla osób niepełnosprawnych oraz windą umożliwiającą wjazd wózka. W obu składach zastosowano ergonomiczne i wygodne fotele, jak dla mnie znacznie lepsze od tych użytych w Pendolino. Pod fotelami znajdują się gniazdka elektryczne, możemy też korzystać z pojazdowego Wi-Fi. Składy wyposażone są też w urządzenia wzmacniające sygnał telefonii komórkowej. W przedziałach większe bagaże umieścimy na dodatkowych półkach lub rowery na wieszakach. Każdy skład wyposażony jest też w przedział barowy Wars. Zapowiedzi kolejnych stacji wygłaszane są przez system, a trasa przejazdu pokazywana na wyświetlaczach. Ważne jest też to, że na całej długości składy mają podłogę na jednej wysokości. Z wejściem też ma być łatwiej, za sprawą wysuwających się stopni zmniejszających szczelinę między pojazdem a niskimi peronami. Oba składy są wyposażone dość podobnie, jednak gołym okiem widać różnicę w konfiguracji wnętrza i rzecz jasna w wyglądzie zewnętrznym. Przedziały w dartach zostały zaplanowane bardziej równomiernie, we flirtach znajdziemy z kolei przedziały bardzo małe i stosunkowo duże. Różnic dopatrywać się można też w przestrzeni wagonu barowego i tej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.
podróż inaczej wspominać będą rowerzyści, dla których we Flircie przeznaczonych jest 6 miejsc w jednym wagonie, a w Darcie są one rozdzielone na 3 człony. W pociągach różni się też rozmieszczenie 6 toalet, a nawet rodzaj rozkładanych stoliczków w oparciach siedzeń poprzedzających. Inne są też doznania dźwiękowe. We Flircie w niektórych częściach składu słychać niestety zmiany ciśnienia w przewodach hamulcowych, natomiast w Darcie dość odczuwalny jest stukot kół przy współpracy z torem. Możliwe, że zależało to jednak od jakości torowiska. Ze Stadlerami poflirtujemy na trasach z Warszawy do Bydgoszczy przez Toruń, z Olsztyna do Krakowa przez Warszawę i Kielce, ale również w relacjach północ-południe, czyli Gdynia-Katowice przez Łódź i Bydgoszcz, a także z Krakowa do Szczecina przez Poznań. Z kolei Darty, nazywane polskim Pendolino, obsłużą głównie relacje warszawskie, z Białegostoku lub Lublina, do Bielska-Białej, Katowic, Wrocławia lub Jeleniej Góry. Dart nazywany był przez wielu polskim Pendolino, jednak trzeba podkreślić zasadniczą różnicę między oboma składami, czyli prędkość maksymalną pociągu w ruchu pasażerskim. Dart może rozpędzić się do 160 km na godzinę, podobnie zresztą jak Flirt, a Pendolino ma możliwość osiągnięcia 250 km na godzinę. Obecnie jednak nie ma nawet gdzie wykorzystać tych możliwości, a odcinkowo może pojechać maksymalnie 200. Oba kontrakty wiązały się z wydaniem ogromnej sumy pieniędzy. Łącznie to prawie 3 miliardy złotych, czyli jeden skład średnio kosztował 75 milionów złotych. Warto jednak wiedzieć, że umowa obejmuje też 15-letnie serwisowanie pojazdów, co będzie sporym odciążeniem dla przewoźnika. Producentom powinno więc w tej sytuacji zależeć na jak najwyższej jakości i gotowości do ruchu tych składów. To są czy Stadlerem. Nie pojedziemy na jednej tej samej trasie, jednak jak już zobaczyliście, wyposażenie obu typów składów jest całkiem porównywalne. Który z nich waszym zdaniem jest lepszy? Zostawcie swój komentarz, a tymczasem dzięki wielkie za oglądanie kanału i do zobaczenia. One more time. Może teraz. Co ja miałem tu powiedzieć jeszcze? No właśnie. No i wszyscy pojechali. I co ja teraz nagram?